5:51. Ja ruszam w drogę do Rzeszowa na spotkanie z kombatantem, który jeździł przed wojną i w czasie wojny w kampanii wrześniowej z Sokołami. 1600. No, czeka mnie 7 godzin podróży. Jesteśmy na dworcu głównym i teraz mamy przesiadkę, trzeba ogarnąć z którego perona do Rzeszowa. To mam chyba 30 albo 35 minut. Czekam na kolejny pociąg. Mam 6:37, a tu rozkład jest na razie do 6:36, a mamy godzinę 6:11, więc mam pół godziny, żeby coś się napić, coś zjeść, jakieś śniadanie. No. Powiem wam, że nie mogę się doczekać tego spotkania, bo to jeszcze jest za Rzeszowem, Strzyżów i tam właśnie mieszka pan kapitan. Jest 6:30, 6:37, mamy do Przemyśla. Przez stację Wolewo 10 godzin. Mam kupiony bilet w fajnej aplikacji Koleo. Jako że mam kartę dużej rodziny, to mam 37% rabatu i bilet w drugiej klasie kosztowałby mnie 5 dych, a pierwsza klasa 100 zł, więc zaszalałem się tym razem pierwszą klasę zobaczyłem. Jeden wagon jest z pierwszą klasą ustawiony. Raz, 2, 4 i 5 drugiej klasy. Nie ma tutaj chyba warstw niestety. Wrocław Główny Przemyśl. A my wysiądamy w Rzeszowie i tam się przesiadamy. Zobaczymy, jak ta pierwsza klasa wygląda. Numer 16. O, pierwszy przedział. Na razie nikogo nie ma. Numer 16. Słuchajcie, kupiłem sobie jeszcze wodę. Kupiłem wodę i kupiłem kanapkę. Kanapka 18 zł na dworcu. Niestety nie miałem czasu, żeby wcześniej sobie przygotować, ale widzę, że ta pierwsza klasa się nie różni bardzo od drugiej. Będę na powrocie wracał drugą, więc może teraz mam taki pomysł na odcinek, że może jeden właśnie zrobię z drogi w dwie strony, tam z rozmową z wnukiem, który się ze mną skontaktował. Właśnie z wnukiem kapitana Wojska Polskiego, z Tadeuszem Lutakiem. Mam taki pseudonim Pancerz. On właśnie przed wojną Sokołem 1000 podobno jeździł tam jakimiś czołgami, był w pancernym batalionie, a w czasie kampanii wrześniowej był łącznikiem i jeździł Sokołem 600, więc dla mnie to jest coś fajnego, że mogę spotkać taką osobę, która jeździła tymi motocyklami, która brała w ogóle udział w czasie II wojny światowej. Nie była dzieckiem, tylko właśnie była żołnierzem, więc zobaczymy, co tam z tego wyjdzie, ale myślę, że będą fajne nagrania. Ruszyliśmy i komunikat jest, że nie ma warsy, tylko będzie wózek. Ja, słuchajcie, tworzę posta. Jest 6:40, 6:37 odjechałem i jadę do pana Tadeusza. 414 km, jesteśmy za Opolem, właśnie konduktor przyszedł mi skasować. Nie zabrałem ze sobą dokumentów, ale całe szczęście jest aplikacja M-Obywatel i tam jest dowód osobisty, i karta dużej rodziny, i prawo jazdy, więc to jest fajne ułatwienie. I ta aplikacja Koleo też jest bardzo fajnie, się kupuje bilety, wybiera się tam jaki przedział, jakie miejsce, można sobie wszystko fajnie ogarnąć. W Katowicach godzina 8:58, mieliśmy chyba 39 wyjechać, ale się okazuje, że PKP Cargo stwierdziło, że zastrajkuje i zablokowało tory gdzieś za Katowicami, tutaj niedaleko, i musimy stać. Najgorsze, że ja mam w Rzeszowie przesiadkę
kolejny pociąg, tam mam chyba, nie wiem, 15 czy 20 minut. Konduktor mówi, że jest szansa, że nadrobimy to, no ale... Już mamy 45 minut, ale to jest informacja taka nie wiadomo jaka, bo nie jest zgłoszony strajk, więc w sumie nie wiadomo, ile oni będą blokować. O matko. Najgorzej, że są ludzie, którzy mają w Krakowie samoloty. No i co teraz z takimi osobami? Słuchajcie, przez ten strajk staliśmy tam ponad 2 godziny. W końcu jakimś objazdem dojechaliśmy do Krakowa, jest 12:01. Mieli problem ci, którzy mieli jakieś inne połączenia, czy tam loty, ale my jedziemy jedziemy dalej, zobaczymy, o której wylądujemy, bo już powinien być w Strzyżowie o tej godzinie, a dopiero jest Kraków. Wiadomo, co tutaj dalej. Pojechaliśmy do Krakowa. Słuchajcie, jest godzina 13:44. Udało się w końcu dojechać do Rzeszowa. Widzę, wysiadłem tutaj na przystanku, a jest tutaj obok PKS. Jeszcze tak jak w latach 90. Kojarzę z Wrocławia taki stary PKS. Jeszcze z neonem w logo. Tutaj się czas zatrzymał. Ja czekam teraz na wnuka tutaj kombatanta i pojedziemy chyba od razu do tego Strzyżowa. No i zobaczymy, co tam dalej się będzie działo. Tylko dolar po 3,86. Ale tanio. Ale tanio. Tu jeszcze sklep z połem. Jeszcze nigdy chyba w Rzeszowie nie byłem, tak przynajmniej nie samochodem, żeby się pochodzić. Zobaczcie, w takiej budce zamówiłem taką zapiekankę. Nie wiem, ile ona ma, ale jest wielka. I słuchajcie, 12 zł. 12 zł tylko coś takiego kosztuje. Zobaczymy, czy dobra. Fajna, chrupiąca. No i teraz sobie myślę, bo we Wrocławiu też są wysokie ceny, ale jak ktoś jedzie z Rzeszowa nad morze i tam widzi, że jest za 25 zł albo za 30 taka zapiekanka, no to można się zdziwić, nie? Wszystkich wysłałeś tam, będą się morować tam. A zbrodnicy teraz w tym tygodniu? Swoim pismem? Bo ja pomału jem tam. To już te książki, tak? Tak. O, oświetlenie. Idzie nic. Jak burza. Ale pismo jak mój dziadek, ten sam ten. Że trzeba. Dziękuję ślicznie, ale No i trzeba mu ręce piękne, piękne wydanie. Ja też coś mam dla was, ale to za sekundę. O. Dziadzia jak Ekstra. postawimy, to się Tak. postawisz, albo tam Tak, bliżej tak, niego, tak, albo jak- tak. Owocności. No ale będzie to święto, to mam robiono tak, jedne gorsza troszkę wiśniówkę dla tych pioków, takie pierońskie, nie? A dla tych poważnych ludzi lepszą. Słuchajcie, troszeczkę przeleciało, tak? Bo ostatnim razem widzieliśmy się pod dworcem. Ja przyjechałem do Rzeszowa, a odebrał mnie tutaj wnuk pana kapitana Wojtek, który właśnie zaprosił mnie, który też napisał książkę ze wspomnieniami tutaj dziadka, nie? Tak. To spisałeś wszystko. Tak, tak. Super sprawa. Ja jestem już jakby po nagraniach, po rozmowie i jest godzina 19:19, także zeszło sporo, ale no nie dało się krócej tego. Krócej. Także ja Ci trochę zazdroszczę, że masz jeszcze takiego dziadka, który ma 107 lat i który opowiada, który śpiewa. I tutaj w drodze też okazało się, że Wojtek też nagrywasz też piosenki, tak? Z tymi tekstami dziadka. Tak, dokładnie. Myślę, że to jest świetna forma. No, skoro dziadziu śpiewa piosenki żołnierskie, piosenki patriotyczne, myślę,
że w moim wykonaniu, dodając do tego jeszcze jego głos, przyjmując taką formę współczesną tego, jest to świetny sposób, żeby nakłonić młodych ludzi do poznawania historii, zgłębiania jej. No nie, no ja słyszałem to faktycznie też masz widać, że po dziadku głos. Ja wam puszczę gdzieś, albo gdzieś tu już będą kawałki, bo prześlesz mi też, tak? Tą muzykę, żeby wykorzystać za zgodą autora, od razu mam ten, ale nie no, naprawdę fajnie. No i w planach słyszałem, że jest druga książka, tak? Tak. Czy to będzie rozwinięcie jakby tej? Chciałbym jeszcze raz wydać tą samą książkę, tylko no, nie chciałbym się powtarzać, dlatego wpadliśmy wspólnie z dziadziem na taki pomysł, żeby dołożyć do tego trochę historii, których tutaj nie ma, a myślę, że są również ciekawe z racji tego, że będą opowiadać o jego pracy podczas okupacji, jak zajmował się masarstwem, no i zajmował się za okupacji z rzeczami zakazanymi, które wtedy nie były dozwolone, a on chodził po ludziach i w ten sposób zarabiał pieniądze. Ubijał zwierzęta, które ludzie hodowali po kryjomu. No tak, bo tu słyszałem tą opowieść, że gdzieś tam świnka była na polu, nie? Gdzieś tam schowana. Tak. I... To jest też bardzo ciekawy epizod z wojny i myślę, że warto o tym wspomnieć, warto o tym mówić i zapamiętać to. Natomiast druga książka będzie już tylko o konspiracji, o plutonie dywersyjnym z Żarnowej, którym dowodził Stanisław Mikulski, pseudonim Żmija. No oni byli dość elitarnym oddziałem, ponieważ jako jedni z niewielu na Podkarpaciu dysponowali pełnym umundurowaniem, pełnym uzbrojeniem, pełnym wyposażeniem, no potrafili się sami dozbroić, sami wyposażyć. Tak, bo tam słyszałem, że ta historia gdzieś tam z jakiegoś karabinu maszynowego zdemontowanego na przykład na samolotu i później przesyłana gdzieś tam, zapakowana w rurę, przyczepiona do rowera, no to jest niesamowite. Zgadza się, to jest jedna z wielu historii. Oni, no można powiedzieć, że na bezczelnego potrafili przebrać się w niemieckie mundury, iść do Niemców i brać jak swoje ich sprzęty. I później tym dysponowali. Również przekazywali do Inspektoratu Rzeszowskiego wiele tej broni czy materiałów wybuchowych, dzielili się z innymi oddziałami w ten sposób. No nie, no to bardzo zaradny i sprytny był dziadzio, bo to widać nawet teraz, jak po rozmowie i zobaczycie tutaj widzowie, jak puszczę ten materiał właśnie z panem kapitanem, no to dla mnie to była fascynująca przygoda. No a ty musisz znaczy z siłą rzeczy, nie musisz, no, masz ten zaszczyt jakby, że znasz to wszystko z opowiadań, nie? No ja za każdym razem słuchając tych historii, no już myślę, że 100. raz, co po niektórych, zawsze słucham tego wszystkiego z wielkim zaciekawieniem. No mam tę świadomość, że słyszę od człowieka, który brał udział w tym wszystkim, który uczestniczył w tym, znał tamtych ludzi. Człowiek o wielkiej odwadze. No jak z tobą też rozmawiałem, to mówiłeś, że też na początku nie dowierzałeś i zrobiłeś swoją jakby taką kwerendę po archiwach i już wyszukałeś dużo dokumentów, które potwierdzają tutaj te wszystkie... Tak, oczywiście. Na początku myślałem sobie, no mój dziadziu, ale może on mnie coś cygani, może sobie dopowiada, może koloryzuje. Wcale tak nie jest. No, spędziłem długie godziny na wyszukiwaniu różnych dokumentów, rozkazów Armii Krajowej czy raportów z przeprowadzonych akcji, przesłuchań prowadzonych przez Urząd Bezpieczeństwa po wojnie, również wspomnień jego kolegów. Te wszystkie historie zgadzają się co do najmniejszego szczegółu. No, to jest niesamowita sprawa i takie historie, które się nadają na scenariusz dobrego filmu. Może ktoś się zainteresuje przy okazji kiedyś i fajnie, że to spisujesz, że jest to wydane właśnie w formie książki. Tam też widziałem, że jest też komentarz chyba jakiegoś dyrektora, tak? IPN-u? Dobrze mówię? Czy...
pana doktora Piotra Szopy. On przez długie lata pracował dla IPN-u, natomiast obecnie zajmuje on stanowisko dyrektora zamku w Łańcucie. No ale jest ogromnym autorytetem w temacie konspiracji tutaj na terenie Rzeszowszczyzny. Też jest autorem wielu publikacji bardzo ciekawych, które były dla mnie inspiracją. No tak, bo on wcześniej już z dziadkiem chyba rozmawiał, tak? I tam zaczął spisywać te różne też, nie? Tak, zgadza się. Fajnie, że to wszystko zostaje dla potomnych. No dla mnie jest super temat, ja chciałem szczególnie właśnie te motywy motocyklowe, tego Sokoła 1000, Sokoła 600, że on pamięta, no tak jak dowiedziałem się też w jakich kolorach były te motocykle, przynajmniej tutaj w tej jednostce, w której służył, było tam 20 Sokołów, nie? Z tego co dobrze pamiętam. No tak mówił dziadziu. Tak mówił dzisiaj, no. Także no, myślę, że też Was zainteresuje ten temat. Tutaj przed Wami jest impreza, tak? Bo 29 sierpnia? Zgadza się, dokładnie 29 sierpnia. 29 sierpnia pan kapitan miał właśnie 107 urodziny, także to jest w ogóle coś, że w takim tyle lat, jeszcze jest w takim taka pogoda ducha i pamięć i to wszystko, to aż nie sądziłem, że tyle czasu dzisiaj mi poświęci na to spotkanie. Także jestem wdzięczny. No i Tobie jestem wdzięczny, że tu mi przyjechałeś, zadzwoniłeś. Jeszcze teraz wracamy właśnie do Rzeszowa, jest godzina 19:26. I może się uda jeszcze się kiedyś wrócić. Nie wiem, czy masz jakiś pomysł, co jeszcze chciałbyś powiedzieć dzisiaj? Nie, myślę, że wszystko jest powiedziane z tych ciekawszych spraw. Gdybyście mieli jakieś jeszcze pytania, zapytania, ja dam też w opisie link i nazwę tutaj tej książki i do jakichś tam informacji, jakby ktoś chciał zgłębić temat. No i chyba na tyle. Jedziemy sobie spokojnie tutaj przez te tereny i się powoli z Wami żegnamy. Trzymajcie się. Do widzenia. Dobra, słuchajcie, jestem w Rzeszowie. Piękny Rzeszów nocą, 20:07. Na Bookingu jakiś retro apartament wynająłem, więc zaraz Wam pokażę, jak to wygląda tutaj mieszkanie. Za całe 174 zł. Jestem już u góry. Taki retro apartament. Tak to wygląda. Ja mam pokój numer 5. O, miało być łóżko podwójne. Ale jest taki, dam radę. Słuchajcie, że jeszcze się mi pomyliło i za te 170 zł zamówiłem na jutro, więc musiałem anulować, a dzisiaj kosztowało 150 zł tutaj. 150 zł taki pokoik. Dobra, rozkładam się. Jutro rano mam pociąg 8:30, ale powiem Wam, że zostałbym jeszcze na dłużej, bo tutaj coś niesamowitego. Wrzuciłem tam jakieś shorty, bo jeszcze byłem w jakimś muzeum, jeździłem jakimś gazikiem, no było tutaj dużo różnych przygód. Także zapraszam do oglądania, zapraszam do zostania na kanale. A dzisiaj się z Wami już żegnam. Idę odpocząć trochę, pozgrywać materiału. Trzymajcie się, cześć! Witam kolejnego dnia w Rzeszowie, jest 7:35. Ja idę szukać jakiegoś śniadania i lecimy dzisiaj, jadę po prostu pociągiem. Jadę pociągiem do Wrocławia. Nocne w super miejscu, bo zobaczcie, tutaj już jest dworzec i PKP i PKS. Także, ja coś nie mogłem spać. Zgrywałem wczoraj wszystkie filmy. Na jednym kawałku gdzieś tam, gdzie kapitan pokazywał nieśmiertelny, gdzieś mi się tam głos nie nagrał, więc będę musiał coś tam pokombinować. No ale ogólnie bardzo dużo, ponad godzina materiału, więc będzie fajnie. Tam w międzyczasie pododawałem jakieś shorty. No i też tutaj dodałem tam kawałek z domu, bo powiem Wam, że właśnie, że kapitan super pozytywna postać. To też i cała rodzina, bo on tam właśnie mieszka u wnuczki. Tutaj my z tym wnukiem dojechaliśmy, także
duża rodzina. Teraz się wszyscy szykują na piątek do takich oficjalnych, do oficjalnego obchodzenia urodzin właśnie z tych 107. Także wielkie poczucie humoru, taka radość życia, pogoda ducha, no niesamowita energia od tego człowieka bije, to naprawdę pozazdrościć. 107 lat i no cieszę się, że to mogło utrwalić. O, tu już mamy PKS, a tutaj gdzieś zaraz jest jakaś piekarnia, bo nic żadnych śniadań tutaj niestety nie znalazłem w Rzeszowie. O, tu sobie zobaczcie, jakie są ceny. Super zapiekanka 12, hot dog 7. Tanio jest bardzo. Dużo taniej niż we Wrocławiu. To wszystko. Słuchajcie, zakupiłem kawę dużą, czarną, niesłodzoną. Zakupiłem jeszcze hot doga w Żabce. Zakupiłem tą bułę haczapuri i już jestem gotowy do drogi. Mam 8:26, jest 7:49, więc jeszcze mam sporo czasu. Mój pociąg leci z Przemyśla, więc nie wiem, tutaj kilka minut pewnie tylko stoi w Rzeszowie, ale idę już obadać, na którym peronie. Zobaczymy, co tam u mnie w Stodole dzisiaj się dzieje. Tutaj kończy bieg. Ale ja mam 8:26, tam na dole było na rozkładzie, że tutaj będzie Impuls 2, teraz się wygląda Newak. Same impulsy tutaj tych podkarpackich linii. No, PKP ładnie jest zrobiony, dworzec. Na Berlin, nawet nie wiedziałem, że ten pociąg na Berlin leci. Przemyśla. Zobaczcie, jest o czasie 8:20. Jak nie ma strajków, to PKP działa dobrze, więc... Koniec jest słaby. Znowu będę polecał tą aplikację Koleo, jak jeździcie pociągami. 865 864. Same. Teraz jadę do siebie, już kawałeczek, bo to 15 minut drogi, tylko że tutaj cała masa opóźnionych znowu samych pociągów. Czekam na mój, mam 10 minut do pociągu. Dolny Śląsk, Kazimierz Jagiellończyk, ale go dla niepoznaki postawili z tyłu. Szukamy miejsca, bo jest awaria systemu sterowania ruchem. Są duże opóźnienia. Jest 13:57, słuchajcie, i jest Wrocław. Jest Wrocław, jesteśmy w domu. Ale podróż. Podnieśmy czoła z nad szarej ziemi, niech piorun z nieba uderzy. A na to hasło my między swymi podergiem chówce żołnierzy. Od Karpat szczytów po sine morze, od fali Dniepru po Łabę.
Magnety na broń i w imię Boże pokrzepić serca swe słabe. Naprzód sekcjami i w tyraliery, w dłonie burzące granaty. Niech biją w niebo ognia gejzery, biada wam szwaby, co braty. Nie chcemy ciszy, ani spokoju, gromów niech biją tysiące. Hurra na Niemca, naprzód do boju, stają narody cierpiące. Ofiarą wielcy, gromem ataku, laurem uwieńczy wiktorię. Naprzód żołnierze, spod orła znaku, krwią pisać polski historię. Naprzód sekcjami i w tyraliery, w dłonie burzące granaty. Niech biją w niebo ognia gejzery, biada wam szwaby, co braty. Niech ziemia zadrży i wzgarda śmierci usta Polaka okryje. A pocisk burzy, a pocisk wierci ziemię przeostrze zaryje. I kto jest Polak, krew niech rozpali, karabin w dłonie niech bierze. I nie hajkuje, i niechaj pali, uśpieni wstają rycerze. Naprzód sekcjami i w tyraliery, w dłonie burzące granaty. Niech biją w niebo ognia gejzery, biada wam szwaby, co braty. On nas wywiedzie spod wroga mocy, wódz nasz generał Sikorski. A na południu i na północy granicy strzeże szlak morski. A kogo ziemia, to się zawoła, serce już do niej należy. Krew się poleje z piersi i czoła, na grobie orzeł szmój leży. Naprzód sekcjami i w tyraliery, w dłonie burzące granaty. Niech biją w niebo ognia gejzery, biada wam szwaby, co braty. Naprzód! Sekcjami i w tyraliery, w dłonie granaty. Niech biją w niebo ognia gejzery, biada wam szwaby, co braty. O, koszulki z motywem sokoła 1000 z moim silnikiem już dostępne na stronie www.motozloty.com w 4 wersjach kolorystycznych. Że serdecznie zapraszam do zakupów i wsparcia odbudowy kultowego polskiego motocykla Sokół 1000. Cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!